Szpicbergeńska tundra. Arktyka to najdalej na północ wysunięty region Ziemi otaczający biegun północny. Charakterystycznym zbiorowiskiem roślinności Arktyki jest tundra. To biom, dla którego typowe są mchy, porosty jak chrobotek reniferowy, trawy, krzewinki, np. wierzba polarna, a nawet kwiaty takie jak skalnica naprzeciwlistna czy grzyby. Temperatury w Arktyce są mocno zróżnicowane i wahają się od około minus 50-60 stopni, jakie można zaobserwować np. w Jakucji czy na Grenlandii lub biegunie północnym, do kilkunastu stopni powyżej zera w okresie letnim. Takie temperatury obserwuje się na norweskim archipelagu Svalbard. Okres wegetacyjny w Arktyce trwa niecałe 3 miesiące. Zimy są długie i mroźne, a lata krótkie i stosunkowo chłodne. Zjawisko nocy polarnej i dnia polarnego wpływa na różnice w nasłonecznieniu tej części świata w ciągu roku. W wyniku krótkiego okresu wegetacyjnego, silnych wiatrów, niewielkich opadów i gleb ubogich w składniki mineralne, rośliny wyrastają na wysokość zaledwie paru centymetrów. W czasie wycieczki po tundrze możemy zaobserwować obszary z bujną roślinnością. Występują zazwyczaj na tzw. glebach ornitogennych, które są bardzo żyzne dzięki odchodom ptaków gromadnie występujących na danym obszarze. Przykładem może być kolonia alczyków w okolicy polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Teren, który one zasiedlają, jest pokryty wyraźnie bujniejszą roślinnością niż obszary dalej położone, na których ptaki nie gniazdują. Oprócz czynników klimatycznych, obecność wieloletniej zmarzliny jest jednym z powodów, dla których w Arktyce nie występują ani drzewa, ani wysokie krzewy, ponieważ nie są w stanie rozwinąć systemu korzeniowego. Rośliny charakterystyczne dla tundry wykształciły szereg przystosowań ułatwiających przetrwanie w zimnym klimacie. Można tu wskazać ciemny kolor liści, który pochłania więcej światła słonecznego, czy występowanie danego gatunku w zwartych i gęstych skupiskach, dzięki czemu roślinom jest cieplej. Jednym z gatunków przystosowanych do arktycznych warunków jest mak svalbardzki. Jego łodygę pokrywają delikatne włoski i w dodatku jest ona pusta w środku. Dzięki temu roślina ma lepszą izolację przed zimnem. Przed niskimi temperaturami broni się również wełnianka, której pomaga w tym charakterystyczny, puchaty kwiatostan. Ułatwia on również rozwiewanie nasion przez wiatr, który w Arktyce potrafi być bardzo silny. Tundra jako ekosystem jest bardzo wrażliwa, a ślady zostawione na jej powierzchni przez człowieka utrzymują się bardzo długo. Przykładem mogą być okolice polskiej stacji polarnej Hornsund, która powstała pod koniec lat 50., a od lat 70. zaczęła być regularnie użytkowana, najpierw przez wyprawy letnie, później całoroczne. Podczas budowy stacji wykorzystywano sprzęt ciężki, później zaś samochody terenowe do przewożenia ładunku i sprzętu naukowego w okolice stacji. Do dziś na trasie między bazą w Hornsundzie a położoną kilkanaście kilometrów dalej stacją polarną imienia Stanisława Baranowskiego, należącą do Uniwersytetu Wrocławskiego, widać ślady kół samochodu, z którego korzystano jeszcze na początku lat 80. W 1985 roku obszar południowego Spitsbergenu objęto ścisłą ochroną, tworząc na jego terenie Park Narodowy. I choć obecnie pojazdy kołowe są używane wyłącznie w najbliższej okolicy stacji, to ślady kół sprzed kilkudziesięciu lat są nadal widoczne na powierzchni tundry na trasie między obiema stacjami. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.